Cześć, z tej strony Andrea i Kacper, czyli Spakowani w drogę. Wyruszyliśmy w roczną podróż i dojechaliśmy naszym campervanem na Półwysep Arabski. Cieszymy się, że jesteś tutaj razem z nami i zapraszamy Cię do kolejnego odcinka naszej przygody. Znowu wielbłądy. Jakieś duże. Duże. Takie bydloki. Jakieś takie włoszyste, nie? Tak, tak. No czekaj, nie wyprzedzaj. To jest chłopak, dziewczyna, normalna rodzina na tym pick-upie. Co masz na myśli? Że mąż, żona i dziecko. A, Ale włochacze. takie jak owce. Tak. Zobaczcie, co spotkaliśmy. To jest, proszę ja was, bankomat drive-thru, jak w McDonaldzie. Można sobie wypłacić hajsik. Bankomaty w Arabii Saudyjskiej, podobnie jak w Omanie, nie pobierają praktycznie żadnej prowizji. Jeżeli macie konto walutowe w stylu Revoluta albo mBanku, to takie Świat Intensive, to nie płacicie za wypłatę praktycznie nic. Kacper właśnie mówi, że zapłacił 253 zł za wypłatę 250 dirhamów, czyli 1 do 1. I wypłacamy Revolutem, bo gdyby bankomat zeżarł nam kiedyś kartę, no to lepiej, żeby zeżarł Revoluta niż naszego mBanku. Pokażę wam, jak wyglądają nasze trasy ostatnio przez Arabię Saudyjską. Teraz jesteśmy znów trochę w lekkich górach, ale wszędzie pustynia, pustkowie, zupełne. Jeszcze kawałek. O, tu jest droga, widzisz? Znowu zjeżdżamy z asfaltu. Chcemy zobaczyć drugi największy krater na Półwyspie Arabskim. Zobaczymy, czy uda nam się dojechać, bo droga wygląda tak. Na razie jest obiecująca. Mam nadzieję, że dotrzemy. Droga jest przejezdna, ale no, trzeba trochę cierpliwości, bo jest dużo kamieni i dużo takich koryt lekkich. No i tarka. My nienawidzimy tarki. Tarka to jest najgorszy rodzaj drogi, jaki może się zdarzyć. Ale od asfaltu jest około 5 km, więc to też nie jest jakoś bardzo daleko. Dojechaliśmy, zatrzymaliśmy furę trochę w drugą stronę, żeby nam nie zjechała na wszelki wypadek. I idziemy do góry. O, ale krater. Wysłałam Kacpra po melona i arbuza. Patrzcie, jakie urocze miejsce do spania nam znalazłam. Przy kamieniu. I jedziemy sobie obczaić z drugiej strony kamienia, żeby być troszkę dalej od drogi. Jaki mamy ładny zachód słońca.
kolację melona, bo dzisiaj pozwoliliśmy sobie na obiad w KFC. I dorobiliśmy się, proszę ja was, takiej eleganckiej lampki automatycznej. Się włącza wtedy, kiedy przechodzimy. Wujek Aziz nam taką podarował. Jemy melona, obejrzymy pewnie jakiś serial i do spanka. Słuchajcie, w nocy było tak gorąco, że już prawie o godzinie 23 odwołaliśmy nasze bilety do Al-Uli, bo byliśmy tak zrezygnowani. No i było 31 stopni o godzinie 23-24, nad ranem bez zmiany 31. Średnio spaliśmy, potem zerwał się jakiś straszny wiatr i musieliśmy zamknąć okna, co oznaczało jeszcze większą saunę w środku. No, budziliśmy się chyba 100 razy, o 5 rano obudziły się jeszcze muchy w kamperze, więc nas obudziły znowu. No i no, powiem wam, nie jest łatwo, jesteśmy troszkę załamani. Trochę też narzekamy, wiadomo, no pierwszy dzień i pierwsza taka noc dosyć gorąca i dała nam w kość, ale tych nocy gorących będzie teraz coraz więcej i coraz cieplejsze będą prawdopodobnie, więc chyba będziemy musieli odpuścić. Jutro zwiedzimy Al-Ulę, ale po Al-Uli wracamy z powrotem do Kuwejtu i wjeżdżamy do Iraku i do Turcji. Niestety Arabię Saudyjską musimy sobie zostawić na inny raz. Za późno tutaj przyjechaliśmy i po prostu bez klimatyzatora w środku nie da się gotować, nie da się spać, nie da się po prostu funkcjonować. Także zmiana planów. Coś chcesz dodać? Nie. Dojechaliśmy do Al-Uli. Jesteśmy pod Elephant Rock, czyli skała słonia. Faktycznie wygląda jak słoń. Tu jakaś impreza w okolicy się szykuje. Ale foteli. Słuchajcie, jest tak gorąco, że po prostu nie da się oddychać. Jest suche powietrze, boli nos od piachu i wiatru. I po prostu jak się wychodzi z auta, to jest naprawdę piekło. Nie wiem, czy kiedykolwiek zaznaliśmy takiego piekła. Może raz w Turcji, ale to, co było w Turcji, a jest tutaj, to nie ma porównania zupełnie. Wracamy do auta. Bilety na wycieczkę do Hegry na pojutrze i właśnie je zwróciliśmy. Taka tutaj zmiana, więc chcemy ten pobyt w tym miejscu skrócić do minimum i jedziemy na razie na mrożoną kawę, żeby gdzieś usiąść w klimatyzowanym pomieszczeniu i wieczorem po prostu przejdziemy się po Starym Mieście i może odwiedzimy tutaj jakieś formacje skalne. No i wydaje mi się, że nasza wycieczka po Al-Uli dobiegnie w ten sposób końca. Bilety do Hegry kosztują 95 riali, czyli 100 zł i można je zwrócić, ale 3 dni przed wycieczką. Jakby już nasz czas minął i nie należał nam się zwrot pieniędzy za te zwrócone bilety, ale na miejscu w biurze spotkaliśmy parę z Argentyny, która wkurzona była strasznie, że nie ma już żadnych wolnych biletów i po prostu oddaliśmy im swoje bilety, a przelali nam kasę na Revolucie, więc fajne są te dzisiejsze czasy, że tak można szybciutko sobie kasę przelać w jedną i w drugą stronę. My szczęśliwi, oni szczęśliwi. No i tyle.
Jakbyście chcieli, to w Aluli można znaleźć bardzo dużo fancy knajp, bardzo drogich. Może nie bardzo drogich, ale droższych. A my standardowo wyszukaliśmy jakąś knajpę przy drodze. Siedzimy znowu na ziemi, jemy łyżką. I mamy dzisiaj takie cacyki z sałatką. Kurczak jeden z rożna, drugi z grilla. I do tego ryż. Standardowo nie zjedliśmy wszystkiego, więc zabieramy na wynos. Będzie jutro na obiad. Boże, jest tak gorąco, że skóra piecze. Nigdy tak nie przeżyłam takiego ciepła. Prócz saunie. Nie wiemy, co ze sobą zrobić z tego upału, bo nie da się stać w miejscu po prostu i siedzieć, bo jest za gorąco. Więc jeździmy trochę w kółko po Aluli. I idziemy zobaczyć Maraję, czyli taki budynek z luster. Podobno warto go zobaczyć. Jedynym minusem jest to, że w teorii nie wolno go zobaczyć bez rezerwacji. To znaczy trzeba zarezerwować sobie, muchy latają, zarezerwować sobie stolik w restauracji w tym budynku i dopiero można sobie tutaj zajechać, bo jest po prostu brama ze strażnikiem, który nie przepuszcza. Ale Kacper zagadał ładnie. Zagadałem. I właśnie jedziemy zobaczyć building. Maraja, szklany budynek. To jest chyba największy budynek na świecie lustrzany. Robi wrażenie. Jeszcze jest tak pośrodku tej pustyni. To klimacik. Słońce zaszło za górą, więc idziemy się przejść po miasteczku. Jest cały czas 38 stopni, godzina 18. No ale jest jak jest. Jedziemy takim małym busikiem, bo tutaj jest darmowy busik do Starego Miasta. Więc jedziemy. Więc mamy jeszcze darmową przejażdżkę. Jak się to nazywa? Melex. Meleksa. W Polsce trzeba płacić za Meleksa, a tutaj jest za darmo. Fajnie, że nie musimy jeść. Ale tu spokojnie, co? Tak. No dobra. Kacper mówi, że cyce mu urosły. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. No, od kurczaka. Bo ciągle jemy kurę. No. Ja Kacperowi mówię, że to nie od kurczaka rosną cyce, tylko od ćwiczeń potrząbnych. Jakoś tak sobie wędrujemy przez to stare miasto i tak muzyczka sobie gra. Jakoś tak spokojnie jest. Aż humory nam się poprawiły z tego wszystkiego, a dzisiaj mieliśmy duże załamanie. Podjęliśmy właśnie bardzo szaloną decyzję. Wczoraj nocowaliśmy, pokazywaliśmy Wam taką górę. Wracamy właśnie pod tę górę. Mamy tam 300 km.
Jest godzina 20, jest po prostu tak gorąco, że nawet i tak nie da się siedzieć, nie da się spać, więc wolimy ten czas spędzić po prostu jadąc w klimatyzacji. No i co, jedziemy. Po prostu jedziemy i ciśniemy z powrotem do Kuwejtu. Sprawdziłam pogodę po drodze, mamy piekło jeszcze większe niż to, które mamy tutaj. Więc będziemy próbowali się jakoś tak dopasować, żeby po prostu w ciągu dnia prowadzić, w nocy spać i robić jak najdłuższe odcinki, no bo o to chodzi w sumie. No i zobaczymy, jakoś to przetrwamy, ale nie jest łatwo, tak wam powiem, nie jest łatwo, jest po prostu za gorąco. Kochani, dojechaliśmy. Zrobiliśmy dzisiaj ponad 600 km i nocujemy w tym samym miejscu. Deal życia. No ale tak to czasem jest. Ale zobaczyliśmy Al-Ule. No ale nie skorzystaliśmy z wycieczki. No nie, bardzo dobrze byśmy spłynęli. I jest 23 i są 32 stopnie na dworze. Więc to jest to, z czym się właśnie zmagamy. Idziemy się umyć. Jedziemy, kochani, nawet nieźle nam się jedzie. Ja obijam muchy w trasie. Ginie. Chcemy dzisiaj dojechać gdzieś tam bliżej w okolice granicy z Kuwejtem, bo mamy jeszcze nielimitowany internet, który chcemy wykorzystać, więc załatwimy parę spraw. Jest tam bardzo gorąco, bo 43 dzisiaj, a w nocy 27, ale mam nadzieję, że... Czekamy na wizytę do Iraku. Tak, złożyliśmy dzisiaj wniosek o wizę do Iraku. Czasami przychodzi w 4 godziny, czasami w 2 dni. Wiza do Iraku niestety nie należy do najtańszych, bo zapłaciliśmy za to 620 zł za osobę, więc w związku z tym zrezygnowaliśmy też z pomysłu, żeby jechać stąd do Iranu bezpośrednio, bo zależy nam na tym, żeby zobaczyć jeszcze iracki Kurdystan. Więc skoro i tak już musimy kupić wizę, to po prostu jedziemy na północ i zwiedzimy Kurdystan, wjedziemy do Turcji i w Turcji zastanowimy się, jakie podjąć następne kroki. Czy wjechać do Iranu, czy jedziemy bezpośrednio do Gruzji. Coś się wymyśli na pewno. Przerwa na kawę z ulubionym mleczkiem Kacpra. Bierzemy kawę w drogę i jedziemy dalej. Nasza ostatnia wizyta w Lulu Hypermarket. Będziemy mieli jeszcze jedno Lulu w Kuwejcie i może jeszcze tam zajedziemy. Z tej okazji jemy pożegnalny posiłek w Lulu. Chociaż może jutro sobie coś jeszcze kupimy. Malutki, bo malutki, ale dzisiaj był bardzo ostry kurczaczek w sosie. Do tego chlebek. 8 zł. Jezu, jak pani. Jak tam, Kacper, stan temperatury na dworze? 44 stopnie. O godzinie? 16:25. Tak. Więc to jest to, z czym się aktualnie mierzymy. Jedziemy na miejscówkę. Na miejsce mamy 4 godziny drogi, już prawie pod granicą z Kuwejtem. Więc mamy nadzieję dojechać właśnie koło 21, żeby trochę ta temperatura zeszła i chcemy zobaczyć na termometrze chociaż 31. Byłoby miło. Minęło w sumie parę godzin, bo złożyliśmy wniosek o wizę do Iraku o godzinie, nie wiem, 8, może 9 rano. Baliśmy się, że dzisiaj nie dostaniemy tej wizy ze względu na to, że jest piątek, a piątek oznacza weekend, więc myśleliśmy, że nic z tego nie będzie. Ale proszę, wiza nasza jest już na mailu, także jutro będziemy cisnąć pewnie, może nie do Iraku, ale na pewno do Kuwejtu, a potem się zastanowimy, tak żeby to zrobić szybko, bo na dole Iraku, na południu Iraku jest piekło. Na Windy, jak weszłam na temperatury, to po prostu było czarno, więc chcemy ten kawałek jak najszybciej przejechać, więc rozważamy przejechanie granicy po prostu bardzo, bardzo wcześnie rano, na przykład w okolicach 5. No zobaczymy. No naprawdę będziemy za tym tęsknić. 125 zł za 75 litrów diesla. Aż łezka się wokół kręci. Jest tak gorąco, że muszę chować telefon do schowka, który jest mrożący. 37 stopni o godzinie 21:16. To jest po prostu jakiś dramat.
jest dopiero kwiecień. Spędziłem dzisiaj 800 km za kierownicą Fiata Ducato, żeby po prostu spieprzyć stąd jak najszybciej. Przepraszam, czy ktoś zesłał na nas jakieś kary boskie? Plagi. Plagi. Teraz szarańcze mamy. O, kolejna. Zjeżdżać. No musieliśmy normalnie uciekać przed szarańczami, bo wlatywały do kampera i na twarz. A tu wiozę 5 kg ryżu na pamiątkę. Kacper nauczył się ostatnio jeździć bez klapków, ale w ogóle to jest tragiczna historia a propos klapków. Chcesz, Kacper, opowiedzieć? Tak, zostawiłem klapki na słońcu i skurczyły się. Po prostu zostawiłem przed domem klapki, wychodzę, zakładam, coś jest nie tak. No i tak wydaje mi się, że samorozmiar co najmniej mniejszy. A już mi bardzo przykro, bo już były idealnie po prostu wygniecione pod moją stopę. Wchodziło mi się w nich jak po chmurce i tutaj taka sytuacja. Także jest tak gorąco, że się klapki kurczą. No dobra, przejechaliśmy przez granicę z Kuwejtem. Sprawa w miarę szybka. Przez Arabię żeśmy wyjechali w ogóle nie wysiadając z auta, a przez to, że nie zrobiliśmy wizy online, no to musieliśmy tutaj w urzędzie paszportowym sobie taką wizę wyrobić. Nie wiem, trwało to może z 20 minut. Zapłaciliśmy za to kartą, kosztowało nas to 3 dinary kuwejskie, czyli około 35 zł. To jest bardzo uczciwa cena za wizę. Nie ma też do Kuwejtu ubezpieczenia obowiązkowego, więc koszt przejazdu przez Kuwejt jest naprawdę bardzo przyjemny. I poprosiliśmy też o podstemplowanie naszego karnetu de passage, żeby potem nie było jakiegoś bałaganu przy wyjeździe z Kuwejtu przy granicy z Irakiem, bo tego byśmy bardzo nie chcieli. Ostatnia wizyta w Lulu. Chcemy jeszcze kupić wiadro kunafy, jeżeli znajdziemy. Udało nam się znaleźć. Pokażesz do kamery. 50 zł kilogram kunafy, więc bierzemy na pamiątkę dla siebie i dla rodziny. Od 2 godzin poszukujemy wody, żeby sobie dotankować. I powiem wam, że jak początkowo nam się Kuwejt podobał po Iraku, tak teraz mamy mieszane uczucia. Po Dubaju, Omanie i Arabii Saudyjskiej to drogi są w dramatycznym stanie. Śmieci na ulicach jest po prostu ogrom. Nie można sobie nigdzie dotankować wody. Jeżdżą jeszcze jak kretyni. Tak, i niestety kierowcy mają taki zalążek trochę już iracki i jeżdżą jak kretyni, jak to Kacper powiedział. Ma rację. Jechaliśmy też przypadkiem w jakieś osiedle, które jest po prostu jednym wielkim placem budowy. Pierwszy raz coś takiego widzimy. Nie ma tutaj, no są wykończone domy, ale pojedyncze sztuki dosłownie. A tak to wszystko jest w budowie. Przez co też jest tyle śmieci. Zobaczcie, ile tu jest śmieci na ulicy. Słuchajcie, są 32 stopnie i zupełnie w ogóle inaczej się oddycha, inaczej się funkcjonuje. Co prawda jest godzina 18, ale 32 stopnie. Wczoraj o 18 mieliśmy 44, więc no zupełnie inne życie, jak jest niższa temperatura. Więc wyśpimy się dzisiaj, a jutro wjeżdżamy z powrotem do piekła. No i znaleźliśmy wodę w Kuwejcie, nie było to łatwe. Jesteśmy pod meczetem i są takie kraniki, dzbanki. Wszystko, co mówiliśmy o kuwejskich drogach w pierwszym odcinku naszej podróży, to chcemy to właśnie cofnąć. Drogi w Kuwejcie są bardzo kiepskie. W porównaniu do Omanu i Arabii Saudyjskiej, przez którą jechaliśmy, to tym razem pokusiliśmy się o pojeżdżenie trochę drogami w Kuwejcie, takimi mniej głównymi. No i jest niestety dramat, a droga do granicy z Irakiem to jest katastrofa. Jak to Kacper powiedział, kraj, który po prostu ma kupę kasy z ropy, nie jest w stanie zrobić sobie porządnych dróg, no to trochę przypał. Dzień dobry wszystkim, jest godzina 6 rano.
Wstaliśmy dzisiaj wcześniej, żeby jak najszybciej przekroczyć granicę, bo nie wiemy ile to będzie trwało, znając Irak pewnie z 2 godziny albo więcej. Mamy nadzieję, że nie, ale się okaże. Przygotowaliśmy sobie kanapki na wynos, bo nie jesteśmy teraz głodni. Kacper myje naczynia i zaraz ruszamy. W ogóle chciałam Wam opowiedzieć o bardzo miłej sytuacji, która nas wczoraj spotkała. Nalewając wodę pod meczetem, zagadał do nas jakiś taki pan z Kuwejtu prawdopodobnie, na pewno z Kuwejtu. No oczywiście zapytał, co tam, jak tam, czy Kuwejt jest spoko, czy dobrze się bawiliśmy na Półwyspie Arabskim i tak dalej. I pożegnał się, wsiadł do samochodu, przeczekał chwilę, po czym wysiadł z powrotem z samochodu i podał Kacprowi rękę w celu pożegnania się, a w ręce miał ukryte 100 zł, to znaczy 10 riali kuwejckich, czy dinarów, już nie pamiętam. Podał Kacprowi i uciekł. Kacper jeszcze za nim krzyczał, że nie może tego przyjąć, ale w ogóle nie chciał o tym słyszeć, wsiadł w samochód i odjechał, więc jeszcze wczoraj byliśmy na zakupach i pokupowaliśmy sobie jakieś różne rzeczy. Powiedział, że to jest na jedzenie i żebyśmy sobie to wykorzystali. No miło. Raczej nie jesteśmy za tym, żeby przyjmować takie prezenty, ale po prostu nie mieliśmy jak oddać tego, więc no kupiliśmy sobie po prostu jeszcze parę pamiątek z Kuwejtu i tyle. No takie rzeczy się tutaj zdarzają, jest to bardzo miłe. Pan też powiedział, że jakbyśmy mieli jakiekolwiek kłopoty, to mamy dzwonić i on nam pomoże, więc z sentymentem żegnamy się z Półwyspem Arabskim i wjeżdżamy do Iraku. Udało nam się zatankować. Pan chciał ode mnie jeszcze numer telefonu na odchodne, chciał się ze mną ożenić. Dojechaliśmy do Palms of Baghdad, miejsca, w którym ostatnio nocowaliśmy. Zobaczcie, jakie piękne pola tutaj są, jak w Polsce. Zatrzymało nas wojsko na checkpoincie i nie chcą nas puścić dalej. Dostałem telefon do ręki, żebym porozmawiał z jakimś oficerem armii, który mnie bardzo przepraszał. Prosili nas na obiad. No i mamy nadzieję, że będzie fajnie.